Ale czemu się tak cieszysz? Mam melon. To jest arbuz. Watermelon. O kur... 6:30 i środek nocy. I lecimy do Singapuru. Chyba. Ledwo zdążyliśmy, bo jedliśmy śniadanie. Ale zdążyliśmy. I nawet poszło bez problemów. Rowery ważyły 22 kg. To bardzo mało. Bardzo. Znaczy, że Bez łańcucha, bez pedałów, bez przerzutki i siodełek. trochę nie będziemy tam pasować. Może będzie ser. Jesteśmy tacy brudni, zajechani, śmierdzący, mamy ciuchy z dziurami i w ogóle. Czy opakowanie przetrwało? I czy rower jest jeden? Czy koła są 4? Znaczy nie, czy są 2 rowery? Właśnie. Mają być 2 rowery. Dobra, na razie wszystko spoko. Jest cały. Na oko. Normalnie, podobno najlepsze lotnisko na świecie. Fajne. Co ty jeszcze? Duże takie. I miejsce do spania. Bardzo szybko zeszło. Nie ma kolejek. Subway. Subway jest. I można sobie busa zabukować. Wszystko po to, żeby nie rozpakować roweru drugi raz. I lecieć na tym samym pakunku 2 razy. Następny lot na wyspę Borneo z Kuala Lumpur. Czego nie można robić w Singapurze. Nie można śmiecić, nie można pływać palcem, nie można robić gumy, nie można pokazywać stóp. Można dostać mandat za niespłukanie kupy w publicznej toalecie. A nie można być gołym, nawet w własnym domu. A pod prysznicem? No nie wiem. I jeśli już chce się być gołym, na przykład w hotelu czy gdzieś, to trzeba bardzo dobrze wszystko zasłonić, bo jak ktoś cię zobaczy przez przypadek, to może ci podać do sądu. Jesteśmy w Singapurze. W tym Singapurze, który był niegdyś angielską kolonią, potem był pod japońskim władaniem, potem był malezyjską częścią terytorialną, potem został Singapurem wreszcie niezależnym. I stąd właśnie Brytyjczycy dowodzili, jak się wbili na kolonialny szczyt. Niedaleko za mną znajduje się główny ośrodek dowodzenia wojennego brytyjskiej armii. W swojej świetności było tu 60 000 brytyjskich żołnierzy, ale nawet te 60 000 nie potrafiło się obronić przed japońską inwazją podczas II wojny światowej. Japończycy w parę dni wypędzili, dobra, nie wypędzili, po prostu prali Angoli tak, że Angole się poddali i stwierdzili, że oddają Singapur pod japońskie zabory. I z tych właśnie rąk Malezja dostała po wojnie Singapur z powrotem, ale przez polityczne nieścisłości i niezgody oddali go pod władania niezależne. I tak od 1964 roku Singapur jest niezależny. Tak więc nie tak dawno temu było 50-lecie niepodległości, a obecnie jest to jedna z 3 gospodarek światowych, która tak świetnie rośnie. Oprócz Chin i kogo jeszcze? Kto jeszcze tak świetnie rośnie? Wietnam też świetnie rośnie, ale nie wiem, Polska czy to świetnie są... rośnie. W każdym razie bezrobocia nie ma. Dobra, jest takie 1,5%. Ludzie mają roboty, dużo zarabiają, dużo płacą. Jest to najdroższe miasto na świecie. Przez ostatnie 4 lata, według jakichś tam gazetowych rankingów tej teletygodnia i tak dalej. Także za mieszkanie trzeba płacić pieniądze rzędu $2000 za
kawalerkę 30-metrową, nie w ścisłym centrum. Czyli ceny wyższe niż norweskie. Ameryka po prostu. Jakie to jest dziwne, właściwie przyszłościowe, że w jednym mieście kraju nie ma większości. Jest to mieszanka Chińczyków, białych ludzi, Malezyjczyków, Filipińczyków i wszystkich praktycznie ściepów narodowości, które się tutaj osiedliły. Tak więc językiem urzędowym jest chiński, angielski, malezyjski i Timili Jakoś tak. i jakoś tak. Świat chyba dąży w tym kierunku i nie da się zatrzymać, ale przypuszczam, że za 100 lat w Polsce i tak będą Chińczycy i tak. To jest szept krawaciarzy. Słyszysz? Tak rozmawiają na lunchach i dinerach. I właściwie cały Singapur jest pełny krawaciarzy. Pełen, niepełny. 5 milionów ludzi mieszka w Singapurze, z czego 1,5 miliona jest stałymi rezydentami zazwyczaj z Europy albo Ameryki chyba. Znaczy się USA. Tak więc koszulki białe, spodenki i lakierki. Krawaciki też. Wszędzie. To jest cała potęga azjatyckiego handlu gumą, od którego się wszystko zaczęło. I oczywiście transportu morskiego. Jesteśmy w jednym z głównych portów światowych. Tutaj się wszystko przewija na drodze do Australii. Australię, Chiny, Indie. Stateczki pływają tam i z powrotem, kontenerowce zatrzymują się. Wszystkie biura obsługowe właśnie znajdują się za mną. Biedni ludzie pracują 24/7, bo statki też płyną 24/7. Za mną jest taki duży budynek, na którym się znajduje basen najwyższy na świecie i to jest też cel autostopowiczów polskich. Już paru takich było, co się tam dupczyli po kosztach. Paru zbanowali, paru nie złapali. Cena złapania jest dość wysoka, bo panowanie z Singapuru. Jeśli ktoś tu chce wracać, to chyba nie warto. Cena nocy w tym hotelu zaczyna się od jakichś okolic $200. Niby dużo, ale jak się ma gest, to można zaszaleć. Podobno górę też można wynająć, więc cel zrobić tam urodziny następne. 10 miesięcy, żeby zostać milionerem. Challenge accepted. Może czekamy na autobus do Kuala Lumpur. Przyjechaliśmy za godzinę za wcześnie. Będziemy tu siedzieć równo godzinę. Jeszcze nie wiemy, gdzie będziemy siedzieć. A jak Ale Ci to się jest Singapur podoba? Bardzo się podoba. Jest taki czysty w porównaniu do innych krain. Nie wiem właściwie nic o tym mieście. No powiedz, że jesteśmy w parku Jesteśmy w orchideowym. parku w Kuala Lumpur. Ale nic więcej wam nie opowiem, bo nie wiem. Jest tu dużo ludzi w mieście, a w parku nie. Są tu, te kwiatki są.
Trawki są, palmy są. Co idziemy? Będziemy tu siedzieć. Nie mamy jedzenia. Jesteśmy na indyjskiej dzielnicy. Jedyny problem polega na tym, że nie umiemy się skomunikować. Bo kiwanie tak głową oznacza tak, a kiwanie tak nie wiadomo co oznacza. Kuala Lumpur, stolica Malezji, była naszą bazą wypadową przez ponad 2 tygodnie. Prawie 8 milionów ludzi przeplata się tu w kulturowo-religijnej hybrydzie. Widać wpływy hinduizmu, islamu, buddyzmu. Przy tym tradycja jako tako łączy się z nowoczesnością. Doskonale widać to po bliźniaczych wieżach Petronas, najwyższych bliźniaczych wieżach na świecie. Mają ponad 450 metrów i były zbudowane pod koniec XX wieku. Sam projekt miał przypominać lekko islamskie klimaciki. Wieże zostały całkowicie sfinansowane z budżetu państwa, jako że stanowią siedzibę dla naftowego giganta Petronas, głównego wydobywcy ropy na terenach Malezji. Gdyby tak trysło ropą w Polsce. Idziemy do cave'ów. Batu Caves. Po 4 godzinach próbowania udało mi się wyciągnąć Szymona z łóżka. Chyba jestem zjetlagowany. Trochę. No jak poszedłeś o 5 spać? No. Czy 6? No Ada mnie ciąga po jakiejś zadupie. Więc muszę oglądać jakieś złote statuetki, małpy i wie jeszcze co. Targowisko i lumpeks takie prawie jak w Polsce. Tylko chyba większy wybór. Trochę. A dzisiaj temperatura odczuwalna to podobno 43,6. Jeszcze się nie przekonaliśmy do końca. Właśnie przeżywamy jedną z najgłośniejszych burz, jaką doświadczyliśmy w przeciągu tej wyprawy. Przypadkiem nie jedyna. Prawie. W każdym razie już od 1,5 godziny próbujemy się dostać do Batu Caves, co powinno zająć jakieś pół godziny. Pociąg wysadził nas w środku nie wiadomo czego i ma przyjechać drugi. I nie wiemy dlaczego nie pojechał dalej. No i Nie wiem czy dotrzemy do tych Batu Caves dzisiaj. A nawet jak dotrzemy to nie wiem gdzie się schowamy przed deszczem. Bo nie mamy parasolki. A mamy kupę sprzętu.